Christmas. It's what I'm starting to hear, the whispers reaching my ears of warm intentions. Oh. Hejka, witajcie w najnowszym vlogmasie na moim kanale. Szybkie What I wear in day i mamy tutaj już stary sweterek, nawet nie kojarzę, nie pamiętam skąd on jest, ale jest to wełniany sweter, więc liczę, że będzie mi ciepło, bo za chwilę gdzieś wychodzimy. Do tego mam naszyjnik, który ostatnio zakupiłam właśnie w tym sklepie Goodwillu. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam na poprzedni film, ale z tego też sklepu mam te moje spodnie sztruksowe. Takie, które wymarzyłam sobie od dłuższego czasu. Ja właśnie tak mam często, jak chodzę do lumpeksów, czasami nie mogę nic znaleźć, ale potem sobie myślę, kurczę, mam marzenie na takie spodnie właśnie szerokie z corduroya w stylu takim robotniczym, można by je tak określić, i jednego dnia wchodzę i patrzę i one tam są, na mnie czekają, więc liczę, że tak kiedyś w przyszłości będzie razem z butami moimi takimi szerokimi gdzieś tutaj. Takie moje małe marzenie właśnie do jakichś do krótkich spodni, spódniczek. Takie bardzo szerokim udem. Nie pamiętam, jak się nazywa, cholewka? Chyba cholewka, jak z tego co kojarzę. To właśnie moje marzenie jest mieć takie szerokie buty. Mam już szerokie spodnie sztruksowe, które naprawdę obawiałam się, jak będą leżały, ale myślę, że leżą idealnie, jeżeli chodzi o moją sylwetkę. Do tego mam pasek zakupiony już taki starutki. Myślę, że on został zakupiony w Uniqlo. Tak mi się wydaje. Fajny jest. Taki klasyczny, właśnie czarny, zwykły. Czasami mój mąż stara się go mi podwędzić, ale ostatnio także zakupiłam mu parę skórzanych pasków właśnie w second shopach, więc nosi. Odwrócę się. Dzisiaj makijaż taki lekki, klasyczny, żeby tylko podkreślić troszeczkę wygląd. Czasami lubię makijaż założyć, ale wiecie, że nie zawsze. Teraz z bliziutka pokażę wam, jak wygląda. Moje paznokcie od wczoraj się trzymają. Wszystkie są, chociaż przez cały czas muszę je niestety poprawiać, bo co jeden odpadnie, ale te ostatnio, co nakładałam, wszystkie są na miejscu. Pewnie się zastanawiacie, gdzie was zabieram. Zabieram was na Guanali. Jedziemy do kolejnej kawiarni, która ostatnio mi się pokazała na jednym z vlogów amerykańskiej dziewczyny mieszkającej tutaj właśnie w Busan. Już od dłuższego czasu ją oglądam. To jest Adrian Hill. Jeżeli nie oglądaliście jej kontentu, to jak najbardziej was zapraszam. Trochę o Busan, trochę o życiu w Korei. Bardzo mi się ta kawiarnia spodobała, bo ona taka jest bardzo świąteczna teraz w tym momencie. Oni w ogóle mają aż 2 oddziały. Jedna kawiarnia jest właśnie na Haeundae i jest to ta kawiarnia na tej uliczce Hyerydan-gil. Ja lecę tam i potem chciałabym pojechać do akwarium, sklepu akwarystycznego, bo jednak muszę sprawdzić, co się dzieje z roślinkami, czy nie muszę właśnie jakichś lekarstw im zakupić, żeby jednak skończyło się tracenie roślin i wyrywanie ich ciągle, bo chciałabym, żeby jednak to akwarium trochę odżyło. Perfect time to say our first hello. Scarves and sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be forgotten, laughing over our own sense of humor underneath the Christmas lights that glow. I'm glad I got to know you better.
W kawiarni mam grejpfrutowy Eid oraz kanapkę, którą już zjadłam. Była taka sobie, bo to są te takie zwykłe bułeczki, które kupiłam na przykład do robienia tych hamburgerów, gdzie można je kupić w Imart. A więc to nie były jakieś takie specjalne wypikane. Kurczak był ok, nie był ani zły, ani dobry, ale raczej na kanapkę bym nie wróciła. Już wolę chyba pojechać do tej piekarni i tam na przykład zakupić sobie kanapkę i ją zjeść. Naprawdę. Ta kawiarnia naprawdę ładnie wygląda na zewnątrz, widać, że się postarali. Dlatego jest klimatyczna, ale w środku wygląda tak klasycznie, raczej bez rewelacji, bardziej w takim amerykańskim mi się wydaje stylu. Ja jednak bardziej wolę takie europejskie style kawiarnie, gdzie jednak są takie mniejsze, bardziej takie vintage'owe, a tutaj widać jakby taki miks takiego starego klimatu western. Bo jest wszystko tak brązowe, skórzane, takie, no jakbyście to zobaczyli, to byście wiedzieli, o co mi chodzi. I na przykład mają te właśnie napisy tutaj w takim stylu właśnie bardziej western, czyli klimaty mają jakby spójne, ale raczej to chyba nie jest takie coś, co ja widziałam lepsze. Ostatnio na przykład byłam właśnie z Klaudią w lepszej kawiarni, tylko to, tak, to też było nami i był taki czysty klimat. Tutaj jest tak, ciężko powiedzieć. Myślę, że tak mało pasujące właśnie do Busan i do takiego klimatu właśnie busańskiego, nadmorskiego. Tu bardziej pasuje do takiej pustyni. Naprawdę. Another year went by so quickly, it's Christmas time again. And even though we both get busy, we still have time to talk for hours on end. I'm glad I got to know you better. We've come so far since that December. Mamy kolejny dzień jarzynowej, tak, bardzo możliwe. Mojego męża dzisiaj nie ma, więc postanowiliśmy z Eliaszem dojeść tą zupę jarzynową, którą nam została. Właśnie teraz pomyślałam, że wiecie, czego brakuje w zupie jarzynowej? Brukselki. Zjadłabym takie kawałki brukselki. No, aż ślinka cieknie od myśli o takich rzeczach typowo popularnych w Polsce, a nie tutaj w Korei. Chociaż brukselkę w Korei także można dostać. Nawet chyba można zamówić od takiego pana, który ma, jak to się mówi? Gospodarstwo na Jeju i właśnie takie ala organiczne rzeczy sprzedaje, tylko teraz oczywiście nie jest za bardzo sezon na brukselkę, więc nie ma brukselki w Korei, ale za to właśnie zjadłabym sobie coś takiego. Eliasz się teraz kąpie. Ja będę za chwilę ogarniała troszkę mieszkanie, bo tak naprawdę dzisiaj za dużo nie zrobiłam. Byliśmy dzisiaj na tej wycieczce, tak jak Wam pokazywałam. Szybko poleciałam do tego sklepu właśnie na akwarium, to dokupiłam witaminy do wody oraz dokupiłam oksygen. W ogóle byłam zadowolona trochę z siebie. Mimo że mój koreański nie był jakiś super, ale potrafiłam się w jakiś sposób dogadać z obsługą. Oczywiście takim miksem trochę angielskiego, trochę takim miksem koreańskiego, ale starałam się jak najlepiej dogadać i udało mi się. Zdjęcia pokazywałam, oczywiście, wiecie, to jest też język taki nietypowy, bo na co dzień się nie rozmawia właśnie na temat ryb, a tym bardziej akwarium. Więc to już język taki specyficzny, ale udało się, dostałam to, co dostałam. Liczę na to, że teraz troszkę to akwarium odżyje. Nie chciałabym, żeby mi te wszystkie rośliny padły, które tam mam, żeby to troszkę odżyło, bo naprawdę to, co było kiedyś całe zarośnięte, że musiałam wycinać całość
po prostu padło. Jestem zła. I pomyślałam, że właśnie dzisiaj może poruszymy właśnie temat, jak Koreańczycy spędzają święta i jak mój mąż spędza. Znaczy muszę się jeszcze go troszeczkę rzeczy dopytać. Nie wiem, czy liczę na to, że będzie miał czas, bo dzisiaj Chłesik, cały Busan się spotyka ogólnie na tym Chłesiku, więc to jest taka ala wigilia, tak jak mieliśmy w Polsce takie pracownicze wigilie, to tu na przykład taka ala Chłesik jest. Bardziej chyba na zakończenie roku niż na taki okres świąteczny, no ale oczywiście musi teraz wszystko nam dać, więc oprócz tego, że mam dużo do roboty, to jeszcze muszę się zajmować wszystkim, czyli dzieckiem. Normalnie mój mąż kładzie spać, taki mamy podział ról, że ja się zajmuję właśnie od odebrania do przedszkola, do wieczora, ja ogarniam dom, właśnie gotuję, a on za to spędza czas, jak przyjedzie, to spędza czas właśnie z Eliaszem, żeby też miał kontakt z nim, kładzie się spać, często zasypia z Eliaszem, bo mój mąż wcześnie rano za to idzie do pracy, a później wcześniej rano idzie do pracy, czyli idzie dużo wcześniej niż my, a kończy za to szybciej. W sensie kończy normalnie, ale chodzi o to, że oni i tak muszą nadrabiać te godziny, które mają ten jeden dzień w tygodniu wolny. Jakoś tak śmiesznie jest. Po prostu mój mąż tak ma. Jak na razie to jest po prostu taki pilotażowy system wprowadzania tego 4-dniowego systemu pracy, więc jak na razie musi tak pracować, ale mu to nie przeszkadza, bo on już dużo wcześniej tak robił, bo wie, że musi nadrabiać na przykład zaległości. On jest, jakby powiedzieć, w tej pracy takim świeżakiem. Można tak powiedzieć, określić, że jest po prostu na takim szkole, nie jest na szkoleniowym, ale po prostu jest najmłodszy stażem, więc po prostu musi się douczać wszystkiego, tym bardziej, że to jest bardzo odpowiedzialna praca, jednak inspekcja statków jest odpowiedzialną i wierzcie mi, często się niestety zdarzają różne przypadki, na przykład ostatnio była wielka nie afera, ale po prostu zdarzenie, w którym zmarło sporo osób, chyba 11 zaginęło i to był kuter chyba, z tego co kojarzę, rybacki, który płynął w okolicach Jeju i zatonął, nie wiadomo było z jakich przyczyn, niestety 11 osób, chyba 11 czy 14 zaginęło, coś takiego i nie wiem, właśnie nie doczytałam reszty informacji, czy w ogóle udało się uratować. No więc jest sporo, tym bardziej, że zostały i tak te przepisy zaostrzone po tym bardziej, że zostały zaostrzone już te przepisy przez statek, który kiedyś zaginął, o którym Pyra w Korei rozmawiała. Mówię tutaj o statku tym pasażerskim, który płynął na Jeju i niestety tam po prostu inspekcja bardzo mocno zawiodła. Jak słyszeliście o tej historii, jeżeli nie, no to zapraszam Was do przypomnienia sobie, naprawdę no tragedia i nawet informacje do Polski chyba w tym czasie doszły, jak były to już chyba z 10 lat minęło z tego co kojarzę. Ja na przykład mieszkając w Mokpo, bo w Mokpo stoi statek, który został wyciągnięty z dna morza i on chyba jest teraz odrestaurowywany w jakiś sposób, jako zrobić muzeum, bo on stoi właśnie w porcie, wyciągnięty na wierzch i po prostu non stop jest odrestaurowany, żeby także nie rdzewiał, ani się nie niszczył, żeby po prostu został jako ku pamięci, coś takiego. Więc tam jest też miejsce, tam też się zostawia na przykład te wstążeczki. W ogóle żółta wstążeczka to jest symbol właśnie tej tragedii, bo to właśnie się zdarzyło niedaleko Mokpo. Ten statek jakoś tak płynął chyba, z tego co kojarzę, z okolicy Incheon albo Suwon, z jednych z tych miejsc płynął koło Mokpo i właśnie koło Mokpo zatonął. Dlatego ten statek tam stoi.
Dobra, ja będę tutaj się za chwilę zabierała, bo Eliasz wróci, my będziemy jeść tą zupę. W ogóle wyszła super smaczna. Pierwszy raz tak dobra zupa mi jarzynowa wyszła, więc musiałam się aż Wam pochwalić. Dobra, nie będę już jęczeć, gadać tu i lecę do ogarniania, bo to też trzeba zrobić. Niestety. Hej, jesteśmy przy choince, więc jest czas na porozmawianie o tym, jak Koreańczycy obchodzą swoje święta Bożego Narodzenia. Oczywiście obiecałam, że opowiem Wam, jak u mojego męża te święta były obchodzone, ale niestety mój mąż był dzisiaj bardzo zajęty i nie mógł mi zdradzić takich większych informacji w tym temacie, ale liczę, że już jutro w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak on obchodził te święta. Dzisiaj za to troszeczkę na temat, jak Koreańczycy obchodzą. Może na początek o samej religii, w co wierzą Koreańczycy. Wiem, że taki film już podobny był na moim kanale, ale myślę, że warto wspomnieć jeszcze raz. Co prawda nie jestem wielkim youtuberem, więc ten film na pewno nie dojdzie do wielu osób, ale może ktoś się czegoś dowie ciekawego. Tym bardziej, że jak oglądam różne programy podróżnicze i różnych youtuberów, to widzę, że nadal jest niestety powielany ten błąd, który mówi o ilości chrześcijan, katolików tutaj w Korei. Że dla jasności, statystyki, w zależności jakie statystyki mówią o różnych danych, ale wahają się to od 56 do 60%. Koreańczyków nie wierzy w żadną z religii, jest ateistami, czyli jest po prostu ateistami. Od 25 do 30% to są protestanci, buddyzm to jest 15-20%, a katolicyzm jest od 7 do 10%, czyli widzicie, więc widzicie, że chrześcijanizm nie jest największą grupą tutaj w Korei, więc jeżeli usłyszycie takie informacje, to warto na przykład wspomnieć, że dane jednak troszkę inaczej mówią. Dobrze, to przejdźmy może teraz do samego święta Bożego Narodzenia, bo pewnie to Was interesuje i jak Koreańczycy to spędzają. Może troszkę historii. Pierwsze wzmianki o święcie Bożego Narodzenia są między 1700 a 1800. Wtedy w pierwszy raz w gazecie zostało opisane to święto, w jaki sposób chrześcijanie obchodzą to święto, w jaki sposób czczą i dlaczego. Wtedy Koreańczycy zostali poinformowani, że w ogóle takie święto istnieje i wtedy jeszcze ten dzień w ogóle nie był wolny i nie był jakoś specjalnie obchodzony. I z biegiem czasu, jak chrześcijaństwo stawało się coraz bardziej popularne, to też świadomość na temat święta Bożego Narodzenia także, ale nie w takim kontekście jak w Polsce, czyli tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, ale bardziej to szło w tą komercyjną sprawę, w tą komercyjną stronę, czyli to, jak wygląda Boże Narodzenie, czyli chodzi o choinki, o światełka, o ten cały klimat kolęd wygrywających właśnie na przykład w mieście, w kawiarniach, bombki obstrojone ładnie miasta, do tego różne festiwale świąteczne, gdzie było można spotkać świętego Mikołaja. Była to duża atrakcja nie tylko właśnie dla rodzin z dziećmi, gdzie dzieci mogły skorzystać z okazji właśnie zobaczenia świętego Mikołaja, pobawienia się w śniegu oraz dostania prezentów od rodziców, ale także to stało się bardzo dużym świętem dla par, gdzie także pary mogły się spotkać razem i na przykład zjeść tort, który jest bardzo taki mocno kojarzony właśnie z świętem Bożego Narodzenia w Korei, oraz nawet to święto dostało swoją nazwę. Co prawda nie jest to w żaden sposób jakieś jest to bardziej nazywane tak w ten sposób, jakiś taki przydomek, że to jest Valentine's Day with Santa, czyli święto Walentego razem z
świętym Mikołajem. Więc jak sama nazwa wskazuje, jest to bardziej święto po to, żebyśmy mogli się spotkać, zrelaksować z bardzo bliskimi nam osobami, ale też nie w kontekście takim jak na przykład święta takie jak Chuseok czy Solal, które są świętami, gdzie Koreańczycy z miast takich jak na przykład Seul, gdzie pracują, wybywają do miast rodzinnych, gdzie spędzają te święta razem z całą rodziną i są to święta najczęściej 3-dniowe, 4-dniowe, to oczywiście zależy od kalendarza i usytuowania tych świąt. 25 w Korei jest dniem wolnym, jest to także ukłon właśnie od państwa, żeby Koreańczycy mieli dodatkowy dzień na to, żeby odpocząć i też to święto bardziej się kojarzy z relaksem i odpoczynkiem, a nie ze świętowaniem narodzin Chrystusa. Oczywiście Koreańczycy orientują się, jaki ten kontekst ma dla chrześcijan, ale dla nich po prostu to nie jest tradycyjne święto, a jest to właśnie święto nabyłe przez Zachód. Powiedzmy Zachód, tutaj dla Koreańczyków jest to nabyłe święto przez Zachód. Mam nadzieję, że taki obraz świąt, w jaki sposób Koreańczycy spędzają te święta, przybliżył Wam trochę kulturę i znaczenie święta Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że taki film informacyjny także Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i w następnym mam nadzieję, że Wam opowiem, jak mój mąż spędzał swoje święta. Do usłyszenia. Pa!